Cześć, witam Was ponownie na kanale Poszukiwacze Zaginionych. Już dość długo nie pojawiał się tutaj żaden film. To dlatego, że początkowo nie miałam konkretnego tematu na odcinek, a później, kiedy zaczęłam pracować nad sprawą Małgosi, okazało się, że materiałów jest tak dużo, że bardzo trudno będzie ten film zrealizować w miarę w krótkim czasie. Poza tym uznałam, że ponieważ Małgosia zaginęła przebywając w Wielkiej Brytanii, to warto byłoby ten film zrealizować z angielskimi napisami, po to, aby również anglojęzyczni widzowie mogli zrozumieć treść tego filmu. Być może ktoś coś wie i pomoże odnaleźć Małgosię. Dzisiejsza historia dotyczy młodej dziewczyny, która zaginęła w Anglii i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Liczę, że pomożecie jej rodzicom, córce i bratu w odnalezieniu Małgosi. Dotychczas omawiałam zaginięcia dzieci i nastolatek i tym razem jednak opowiem o kobiecie, która wyjechała za granicę w poszukiwaniu lepszego życia, ale pomimo upływu wielu lat nie wróciła do Polski ani przez te wszystkie lata nie odezwała się do rodziny. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapki w górę, jeśli sprawa Was zainteresuje oczywiście, a jeśli macie taką możliwość, pamiętajcie, by zajrzeć na moje konto na Patronite i jeżeli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie proszę w moich działaniach. Nim jednak przejdę do opowiedzenia dzisiejszej historii, chciałabym bardzo serdecznie podziękować zarówno rodzicom Małgosi, jak i jej bratu za długie rozmowy, na podstawie których mogłam stworzyć niniejszy odcinek. Zapraszam. Historia, którą dzisiaj opowiem, zaczyna się w 1979 roku w Inowrocławiu i to właśnie tam 4 czerwca 1979 roku urodziła się Małgorzata Wnuczek, a właściwie Smułka, bo takie było jej panieńskie nazwisko. Inowrocław to bardzo piękne, malownicze miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim i mieszka tam prawie 73 000 osób. Miasto to znane jest przede wszystkim z tężni solankowych i bogatych złóż soli kamiennej. Poza tym Inowrocław to naprawdę piękne miasto, w którym podziwiać można cudowne zabytki. Kiedy Małgosia przyszła na świat, jej rodzice mieli już 2-letniego synka, który podobnie jak Małgosia był bardzo grzecznym i pogodnym dzieckiem. Gdy dziewczynka miała 3 latka, rodzice zapisali ją do przedszkola. I od samego początku bardzo lubiła się uczyć, była ciekawa świata i z radością zdobywała wiedzę. W szkole podstawowej uczyła się bardzo dobrze, miała znakomite oceny, również z jej zachowaniem nie było żadnych problemów. Wesoła, nastawiona pozytywnie do świata, Małgosia z łatwością przechodziła z klasy do klasy i była dumą swoich rodziców. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w liceum ogólnokształcącym imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Tutaj również Małgosia dobrze radziła sobie z nauką i po ukończeniu 4-letniego liceum zdała maturę. Następnie dostała się na studia na Wydziale Geologii przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia również nie sprawiały jej problemów, jednak po 2 latach uznała, że geologia nie jest jednak jej życiową drogą i postanowiła zmienić kierunek na turystykę i rekreację. Kiedy była na 2. roku nowego kierunku, poznała chłopaka o imieniu Dariusz. Między młodymi coś zaiskrzyło i zostali parą. Rodzice twierdzą, że od tej chwili ich córka wydawała się być inna. Uważają, że nowy chłopak miał nie najlepszy wpływ na Małgorzatę, choć jak sami twierdzą, córka zaczęła mieć wówczas przed nimi również pewne tajemnice. I dotyczyły one przede wszystkim nowego stylu życia, który związany był z jej nowym chłopakiem. Nie wnikając w szczegóły, chodzi o to, że para prowadziła dość rozrywkowy tryb życia. Poza tym, ku zdziwieniu rodziców, Małgosia przeniosła się ze studiów dziennych na zaoczne. Podobnie uczynił również jej chłopak Dariusz.
Małgosia w końcu przerwała studia, a para pobrała się w marcu 2003 roku, zaś wkrótce po tym na świat przyszła ich córka Ola. Dariusz oczywiście swoje studia skończył. Zdaje się, że otrzymał tytuł magistra geografii. Rodzice Małgosi kupili nowożeńcom mieszkanie w Inowrocławiu i wyglądało na to, że właśnie rozpoczął się dla Małgosi nowy, szczęśliwy etap w jej życiu. W 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, Dariusz postanowił wyjechać do Wielkiej Brytanii. Wydawać by się mogło, że zrobił to dla dobra rodziny, ponieważ w tamtym czasie znalezienie pracy stanowiło sporą trudność. Rodzice Małgosi podejrzewają jednak, że młodego chłopaka przerosło małżeństwo i ojcostwo. Być może nie był na to gotowy. Oczywiście powinien był pomyśleć o tym, zanim zdecydował się na tak poważny krok w życiu, jakim było małżeństwo czy ojcostwo. Kiedy jednak zdecydował się na wspólne życie z Małgosią, powinien był w pełni odpowiedzialnie podjąć decyzję o małżeństwie i zająć się zarówno żoną, jak i ich maleńką córeczką. Stało się jednak inaczej. Dariusz wyjechał z Polski w listopadzie 2004 roku. Małgosia natomiast wraz z córeczką pozostały w Polsce i warto pamiętać, że Małgosia tak naprawdę od samego początku była przeciwna wyjazdowi męża za granicę. Nie chciała takiej rozłąki praktycznie w kilka miesięcy po ślubie. Dariusz jednak uparł się, spakował swoje rzeczy i wyjechał na Wyspy Brytyjskie. Trafił do Anglii i tam podjął pracę. Jego żona mieszkała w mieszkaniu zakupionym przez jej rodziców, ale bardzo często ich odwiedzała. Mieli doskonały kontakt. Rodzice pomagali Małgosi jak tylko potrafili, jak tylko mogli. Chętnie angażowali się w wychowanie wnuczki, wspierali córkę, która nie tylko została pozostawiona przez męża z małym dzieckiem, ale przede wszystkim nie otrzymywała od Dariusza finansowego wsparcia. Początkowo mężczyzna dzwonił do Małgosi, ale z czasem zaczął robić to coraz rzadziej. W końcu każda kolejna rozmowa kończyła się kłótnią młodych małżonków. Małgosia czuła się oszukiwana i okłamywana przez męża. Ciągle wynajdywał jakieś wymówki, by nie wesprzeć żony finansowo. Na przykład twierdził, że go okradziono albo wspierał się jakimiś innymi wymówkami. Małgosia postanowiła wkrótce odwiedzić męża i w lutym 2005 roku, czyli po 3 miesiącach od wyjazdu Dariusza, Małgorzata zjawiła się w Anglii. Spędziła wówczas kilka dni z mężem, a do Polski przywiozła prezenty dla rodziny i wydawało się, że była zadowolona z pobytu u męża. Pokazywała również wspólne zdjęcia z Dariuszem i rodzicom Małgosi wydawało się, że zięć bardzo się zmienił. Jego wygląd się zmienił i mężczyzna miał według nich wyglądać na człowieka chorego. Zmiana ta była jednak, jak twierdzą rodzice, spowodowana nie najzdrowszym trybem życia, chociażby nadużywaniem alkoholu. Rodzice zauważyli również, że Małgosia nie jest z nimi do końca szczera. Widzieli, że córce brakuje pieniędzy, ale nie skarżyła się, że mąż nie przysyła pieniędzy choćby na utrzymanie dziecka. Małgosia tłumaczyła rodzicom, że mąż pożyczył pieniądze na ten wyjazd od swojej siostry i teraz musi je oddawać w ratach. Trudno im było jednak uwierzyć w to, że tyle miesięcy spłaca jedną pożyczkę. Mąż nie przyjechał do Małgosi na Wielkanoc, która w 2005 roku przypadała 27 marca. Tłumaczył się wówczas, że ma bardzo dużo pracy i będzie wyrabiał nadgodziny. Później jednak okazało się, że wcale nie był w pracy, tylko pojechał w tym czasie na kilka dni do kolegi mieszkającego w innym mieście. Małgosia postanowiła ponownie odwiedzić męża. Wyjechała do niego w maju 2005 roku i ponownie wróciła do Polski bez pieniędzy od męża. Miała natomiast całą walizkę nowych ubrań, które zakupił dla niej mąż. Pod koniec czerwca 2005 roku Małgorzata zdecydowała się
wyjechać do Anglii na stałe. Chciała dołączyć do męża wraz z małą córeczką. Rodzice Małgosi obawiali się, że córka może nie poradzić sobie w podróży z małym dzieckiem. Martwili się przede wszystkim, że może jej być ciężko zabrać bagaże oraz dziecko, ale Małgosia uparła się, że sobie poradzi. Kiedy jednak dotarła do Anglii, okazało się, że mąż nie czeka na nią na lotnisku. Mężczyzna był kompletnie pijany i nie był w stanie odebrać żony. Po Małgosię i Olę przyjechał współlokator jej męża. Małgosia była osobą bardzo skrytą i lojalną wobec męża, nie skarżyła się na niego. Wydarzenia, które przedstawiam tu chronologicznie, nie były znane rodzicom Małgosi w trakcie, kiedy się działy. Małgosia powiedziała o nich prawie rok później. Nie chciałam zwyczajnie mieszać, skacząc z miejsca na miejsce, tylko staram się tę historię opowiadać w miarę chronologicznie, bardziej z perspektywy Małgosi niż jej rodziców, którzy, jak mówię, o wielu sprawach dowiedzieli się później. Być może Małgosi było trochę wstyd przed rodzicami za własnego męża, trudno to ocenić. Niemniej jednak w lipcu 2005 roku Małgorzata zamieszkała wraz z 2,5-letnią córką i mężem w Leicester w Anglii i tam zaczynają układać sobie życie. Po przyjeździe żony Dariusz zaczął pić mniej niż dotychczas, bardziej zaczął angażować się w relacje rodzinne, pomagał w opiece nad córką i po 2 miesiącach od przyjazdu Małgosi do Anglii rodzinę wnuczków w Anglii odwiedzają rodzice Małgosi. Przyjechali do domu w Leicester, w którym oprócz ich córki i jej rodziny mieszkał również chłopak z Polski, ten sam, który 11 lipca odebrał Małgosię z lotniska, oraz jeszcze jedno polskie małżeństwo z dzieckiem. I w tym czasie, kiedy państwo Smułkowie odwiedzali córkę i zięcia, ta polska rodzina akurat wyjechała na urlop. Dlatego w tym czasie nie było ich w Leicester. Był wrzesień 2005 roku. Ola chodziła wówczas już do angielskiego przedszkola. Rodzice Małgosi, państwo Smułkowie, pomagali córce przy dziecku. Spędzili tam miło 3 tygodnie, choć mama Małgosi podejrzewała, że zięć pije sporo alkoholu. W domu zawsze stały skrzynki piwa i dość szybko zapasy się zmniejszały. Pan Ryszard, tata Małgosi, nie był podejrzliwy w tamtym momencie, jednak pani Bożena, mama Małgosi, była bardzo czujna i obserwowała zachowanie zięcia. Nim Smułkowie wyjechali z Anglii, córka zaproponowała, by do Anglii przyjechał również brat Małgosi, pan Jarosław. Kobieta być może miała nadzieję, że jej brat, który jest osobą niepijącą, będzie miał pozytywny wpływ na jej męża. 2 miesiące później brat rzeczywiście dołączył do rodziny Małgosi na emigracji. Wziął w pracy miesiąc bezpłatnego urlopu i miał nadzieję, że zarobi trochę pieniędzy, ponieważ w tamtych czasach trochę bardziej opłacały się wyjazdy za granicę niż obecnie. W trakcie swojego pobytu pan Jarosław zauważył, że w rodzinie siostry nie dzieje się zbyt dobrze. Potwierdził podejrzenia swojej mamy, że jego szwagier ewidentnie lubi sięgać po alkohol i w związku z tym w małżeństwie wnuczków dochodziło do wielu sprzeczek i kłótni. Kiedy rodzice pytali Małgosię o jej problemy małżeńskie, nabierała wody w usta. Chciała sobie sama ze wszystkim radzić. Rodzice nie mogli jej niczego narzucić, gdyż była osobą dorosłą i czuła się na siłach, by sama pomagała mężowi. Czasami jednak przeceniamy własne możliwości i odtrącamy pomoc, kiedy tak naprawdę jest ona nam potrzebna. Z początkiem 2006 roku Dariusz, mąż Małgorzaty, otrzymuje stałą umowę, kontrakt w pracy na bardzo dobrych warunkach. Wówczas rodzina przeprowadza się. Tym razem mieszkają już bez współlokatorów. 17 stycznia 2006 roku Dariusz przywozi córkę do teściów. Prosi, by zajęli się nią przez okres około 2 tygodni, a w tym czasie
on wraz z żoną będzie mógł spokojnie dopełnić wszystkich formalności oraz przeprowadzić się do nowego mieszkania. Dziadkowie chętnie zajęli się Olą. Zaskoczyło ich jednak stwierdzenie zięcia, który uznał, że dobrze byłoby, gdyby Ola poszła w Polsce do żłobka. Pani Bożena bardzo się zdziwiła, ponieważ nie widziała większego sensu w posyłaniu dziecka do żłobka na krótkie 2 tygodnie. Dariusz powiedział jednak, że Ola powinna mieć stały kontakt z rówieśnikami i na pewno warto, by nie siedziała cały dzień w domu. Z uwagi na to, że w tamtych czasach nie było aż tak trudno o miejsce w przedszkolach czy żłobkach jak dziś, dziadkowie Oli przystali na ten pomysł i bez problemu zapisali dziewczynkę do żłobka. W czasie, kiedy Ola była u dziadków, w trakcie rozmowy telefonicznej Małgosia powiedziała rodzicom, że planuje wyprowadzić się od męża. W marcu 2006 roku Małgosia przyjechała w odwiedziny do rodziców. Ola wciąż u nich przebywała. Wcześniej nikt jej nie odebrał, czyli te planowane 2 tygodnie bardzo się wydłużyły. Rodzice natychmiast zauważyli, że coś niedobrego dzieje się z Małgorzatą. Wydawała się być znerwicowana i wystraszona. Państwo Smołkowie wręcz nie odnajdywali w jej zachowaniu dawnej Małgosi. Ich córka potwierdziła również, że wyprowadziła się od męża, a zapytana przez rodziców, czy jest to definitywne rozstanie i czy planują się rozwieść, odpowiedziała, że póki co jest to takie rozstanie na próbę, ponieważ żadne prośby o zmianę zachowania nie dochodziły do jej męża. Uznała, że jedynie rozstanie mogłoby ewentualnie wpłynąć na jego zachowanie, wymóc na nim jakąś zmianę. Rodzice zaproponowali, by Małgorzata wróciła do Polski na stałe i została wraz z dzieckiem. Obiecali, że pomogą jej finansowo i w opiece nad córką. Małgosia w zasadzie do samego końca się wahała i zastanawiała, czy powinna zostać, czy też wrócić do Anglii. W czasie marcowej wizyty rodzicom wręcz wydawało się, że kobieta przechodzi depresję. Rodzice zaproponowali córce, że powinna skorzystać z fachowej pomocy. Widzieli, że coś złego dzieje się z córką. Ona jednak uznała, że jeśli sama nie da rady sobie pomóc, to nikt inny jej nie pomoże. Małgosia wróciła zatem do Anglii, a Ola nadal pozostawała z dziadkami. W tym czasie młoda kobieta poznała mężczyznę, z którym się zaprzyjaźniła. Rodzicom mówiła, że to kolega, jednak oni odbierali to jako bliższą relację. Chłopak miał na imię Piotr i pochodził z Torunia bądź z okolicy. Pozwolę sobie zwrócić się do pana Piotra. Jeśli pan ogląda ten materiał, bardzo proszę pana o kontakt. Proszę pana również w imieniu rodziny Małgosi. Bardzo zależy nam na zweryfikowaniu pewnych informacji. Doprecyzowanie chronologii z maja i czerwca 2006 roku. Bardzo proszę również, aby odezwały się osoby, które znały Małgosię w czasie, kiedy mieszkała w Anglii od lipca 2005 roku do maja bądź czerwca 2006 roku. Będę naprawdę bardzo wdzięczna za kontakt. W kwietniu 2006 roku Małgorzata i Dariusz przyjechali do Polski razem, niedawno zakupionym samochodem. I w Polsce spędzili wówczas 10 dni. W tym czasie do Małgosi kilkukrotnie dzwonił jej kolega. Mąż dowiedział się o telefonie, o tych telefonach i wpadł w szał. Zaczął pić i awanturować się. Kiedy pan Ryszard wyszedł z domu na spacer z psem, wściekły Dariusz wykorzystał ten moment i uderzył Małgosię. Rozpętała się prawdziwa awantura, w trakcie której mężczyzna kopał swoją żonę, a nawet zaczął ją dusić. Kiedy mężczyzna nieco ochłonął, uspokoił się, żona wyszła do sklepu i kupiła mu kilka butelek piwa. Rodzice Małgosi odebrali to w taki sposób, że kobieta chciała, żeby Dariusz upił się i poszedł spać. W poniedziałek wielkanocny, 17 kwietnia 2006 roku wnuczkowie mieli pojechać do Anglii.
Państwo Smułkowie przekonywali jednak córkę, by została w Polsce. Obawiali się, że mąż może ponownie ją pobić. Bali się wręcz o jej życie. Małgosia postawiła jednak na swoim i postanowiła wrócić wraz z mężem. W dalszym ciągu jednak dziecko pozostało z dziadkami. Małgosia wraca zatem do Anglii, ale nie jedzie do Leicester. Tylko na jakiś czas zamieszkuje w Milton Keynes, jednak już po 2 czy 3 tygodniach kobieta wraca do Leicester i decyduje się ponownie zamieszkać z mężem. Osoby, które mieszkały w tamtym czasie z Małgosią i jej mężem, opowiadały, że Dariusz traktował swoją żonę w sposób okrutny. Można nawet określić, że traktował ją jak niewolnicę. Kiedy wychodził do pracy, zamykał żonę w domu i jeżeli ona chciała pójść do pracy, musiała wówczas wychodzić przez okno. W połowie maja Dariusz przyjechał do teściów z ręką w gipsie. Nie przyznał się jednak wówczas, co się stało z jego ręką, dlaczego jest w gipsie. Kiedy pan Ryszard zapytał córkę, co stało się jej mężowi w rękę, powiedziała, że zranił rękę, kiedy zmieniał koło w samochodzie. Po czasie jednak okazało się, że do złamania doszło w trakcie awantury. Dariusz chciał uderzyć Małgosię krzesłem lub stołkiem i wtedy złamał sobie rękę w nadgarstku. Jedna ze współlokatorek w mieszkaniu, w którym wówczas mieszkali po kolejnej przeprowadzce, opowiadała, że była świadkiem, jak Dariusz złapał Małgosię za włosy i uderzał jej głową o ścianę. W tamtym czasie, był to już maj 2006 roku, Małgosia utrzymywała stały kontakt telefoniczny z rodzicami i córką. 1 czerwca był Dzień Dziecka. Rodzice Małgosi spodziewali się, że córka zadzwoni do Oli, jednak tego nie uczyniła i pani Bożena postanowiła, że też nie zadzwoni do Małgosi, skoro ona nie złożyła życzeń własnemu dziecku. 2 i 3 czerwca Małgosia również się nie odzywała, nie napisała żadnego SMS-a, ani nie zadzwoniła. 4 czerwca, czyli dokładnie 14 lat temu, przypadały 27 urodziny Małgosi. Pani Bożena nie mogła spać z 3 na 4 czerwca. Zaczęła martwić się o córkę, ponieważ do tej pory utrzymywały stały kontakt, a przez ostatnie 4-5 dni Małgosia w ogóle się nie odzywała. Rano rodzice postanowili zadzwonić do Małgosi, żeby złożyć jej życzenia. Po chwili zastanowienia stwierdzili jednak, że lepiej będzie zadzwonić później, ponieważ Małgosia podobno była w pracy w nocy z 3 na 4 czerwca. Uznali zatem, że zadzwonią po południu, kiedy córka odeśpi już nocną zmianę. Dodam tylko, że kobieta pracowała wtedy w firmie przy Sunningdale Road. Nie wiem, czy firma ta nadal istnieje. Nie znalazłam jej na mapie. Być może firma zmieniła lokalizację bądź nazwę. Ale wracając do dnia 4 czerwca, około południa pani Bożena wysłała do córki SMS-a, jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Rodzice nie otrzymali również raportu potwierdzającego otrzymanie wiadomości, dlatego pomyśleli, że córka wciąż śpi i ma wyłączony aparat telefoniczny. Minęły kolejne godziny, a Małgorzata nadal nie odzywała się do rodziców. Późnym popołudniem zadzwonił jednak mąż Małgosi i jak oceniła to pani Bożena, był wówczas pijany. Teściowie zapytali go, co się dzieje z jego żoną i dlaczego nie dzwoni do rodziców. Ma również wyłączony telefon, nie ma z nią żadnego kontaktu. Zięć odpowiedział wówczas, że ona się bawi, bo ma urodziny. Mama Małgosi nie chciała uwierzyć, że córka mogłaby bawić się, wyjechać gdzieś na jakąś imprezę, skoro poprzednią noc spędziła w pracy. Mąż Małgosi miał na to już gotową odpowiedź. Na pewno pojechała do Birmingham albo do innego miasta zabawić się. Mama w dalszym ciągu próbowała dodzwonić się do córki, pisała do niej SMS-y, ale żaden z nich nie dochodził. Wyglądało zatem na to, że telefon Małgorzaty wnuczek był cały czas wyłączony i przez kolejnych kilka dni
mąż Małgorzaty odbierał telefony od teściów, będąc pod wpływem alkoholu. Cały czas jednak Smułkowie nie byli w stanie nawiązać kontaktu z córką. Jej telefon milczał. Dariusz we wszystkich tych rozmowach wybielał się i mówił, jakim jest cudownym człowiekiem, wspaniałym mężem, a jednocześnie starał się oczernić Małgosię w oczach jej rodziców. Mama Małgorzaty miała bardzo złe przeczucia. Chciała pojechać do Anglii wraz z mężem i sprawdzić, co dzieje się u córki. Problem jednak w tym, że ani pani Bożena, ani pan Ryszard nie znali języka angielskiego i obawiali się, że nie poradzą sobie na wyjeździe, dlatego odstąpili od tego pomysłu. Zastanawiali się, czy rzeczywiście coś złego wydarzyło się Małgosi, czy młoda kobieta postanowiła odciąć się od dotychczasowego życia i odpocząć przez jakiś czas, zrywając kontakt z bliskimi. Wkrótce potem Dariusz przyjechał do Inowrocławia i przywiózł rower dla swojej córeczki. Był jednak tak pijany, że aż trudno uwierzyć, że wpuszczono go na pokład samolotu. No, chyba że pił alkohol w samolocie lub po wylądowaniu. W każdym razie do swoich teściów przyjechał kompletnie pijany. Było już po 20 czerwca 2006 roku, czyli rodzice nie mieli z Małgosią kontaktu od 3 tygodni. Rodzice Małgosi zapytali zatem zięcia, co dzieje się z ich córką. Powiedział, że nie widział jej od jej urodzin. Dodał, że chciał zgłosić jej zaginięcie na policji, ale nie chciano tego zgłoszenia przyjąć, bo w tamtym czasie małżeństwo nie mieszkało razem. Okazało się więc, że bezpośrednio przed zaginięciem Małgorzata ponownie wyprowadziła się od męża. Trudno określić, kiedy się to wydarzyło, ale myślę, że musiało to być w maju, może mniej więcej w połowie maja, czyli w sumie nie mieszkała zbyt długo bez męża. Ale wracając do chronologii. Dariusz mówi teściom, że policja nie chciała przyjąć jego zgłoszenia o zaginięciu żony, ponieważ nie mieszkali razem. Ten powód wydaje mi się być absurdalny. Nie sądzę, choć mogę się mylić, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że policja nie chciałaby przyjąć zgłoszenia o zaginięciu małżonka tylko dlatego, że małżeństwo nie mieszka razem, że są w separacji. Jeśli potraficie coś powiedzieć na ten temat, podzielcie się w komentarzu, ale dla mnie ta wymówka brzmi absurdalnie. Rodzice Małgosi twierdzą, że Dariusz tak naprawdę nie zgłosił zaginięcia żony. Uważają, że wymyślił tę historyjkę, dlatego postanowili, że sami zgłoszą zaginięcie córki. Udali się zatem na komisariat policji w Inowrocławiu, gdzie zgłosili zaginięcie Małgorzaty wnuczek w dniu 26 czerwca 2006 roku. Państwo Smułkowie mieli już zaplanowany wyjazd wakacyjny i z uwagi na wnuczkę nie odwołali go. Wybrali się na kemping i mieli nadzieję, że Ola trochę odpocznie, pobawi się i skupi na zabawie. W trakcie wyjazdu zauważyli jednak, że wnuczka jest inna niż zwykle. Na miesiąc przed zaginięciem mamy skończyła 3-latka. Była mała i wydawać by się mogło, że wielu rzeczy jeszcze nie rozumie. Jednak dziadkowie zauważyli, że dziecko było osowiałe i nieswoje. Ola zachowywała się ich zdaniem nienaturalnie. Najprawdopodobniej usłyszała rozmowy na temat zaginięcia swojej mamy i zrozumiała więcej niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Rodzice monitorowali działania policji, jednak mieli wrażenie, że w sprawie poszukiwań Małgorzaty niewiele się dzieje. Brat Małgosi zwrócił się do polskiego konsulatu w Wielkiej Brytanii z prośbą o pomoc. Rodzina prosiła również przebywającego w Anglii męża Małgosi, by bardziej zaangażował się w poszukiwania. Przysłał nawet do państwa Smułków SMS-a, że Małgosia pewnie nie żyje, a jej ciało jest rozpuszczone w wapnie.